Cześć! Dzisiaj będę robić rakugan, czyli tradycyjne japońskie słodycze, które składają się właściwie z cukru i mąki. Wyglądają mniej więcej tak. Może już ktoś je widział. Właściwie to są takie choćby drażetki, twarde, suche. Można na przykład je zjeść razem z herbatą matcha, która jest taka trochę gorzka i dlatego te mega słodkie słodycze fajnie do tego pasują. Więc jeśli ktoś na przykład był kiedyś w jakimś zamku japońskim albo w jakimś fajnym parku, często tam można spotkać jakieś takie herbaciarnie, domki herbaciane, gdzie serwują za jakąś tam opłatą matchę razem właśnie z takimi słodyczami. Zakupioną formę. Jest to XXI wiek, więc korzystamy i z plastiku i tak dalej. Forma wygląda tak. Jest to forma na 6 kawałków. Składa się z 2 części. I jak widzicie, są to albo jakieś kwiatki, albo listki. Generalnie zwykle są to jakieś takie rzeczy z natury. Kiedyś oczywiście mieli same takie formy po prostu wydłubane w drewnie. I do tej pory właściwie używają jakichś tam specjalistycznych cukierniach, gdzie produkują rakugan. Myślę, że dalej używają tych form drewnianych. No ale łatwiej było mi dostać taką. Od kiedy właściwie rakugan się pojawił w Japonii? Przywędrowało to z Chin. Już jakiś czas temu, myślę, że z 600-700 lat temu, razem z tą tradycją parzenia herbaty, czyli sado. W mieście, obok którego mieszkam, czyli w Kanazawie, jest właściwie sporo takich sklepików, które sprzedają rakugan, ponieważ Kanazawa jest takim trochę drugim Kyoto w Japonii, można by powiedzieć. I mamy też taki dystrykt gejsz i tak dalej, więc tradycja się kręci. I dalej Kanazawa, można by powiedzieć, jest stolicą właściwie takich słodyczy japońskich, typu rakugan. No dobra, więc dzisiaj przygotowałam tutaj parę rzeczy, które będą mi potrzebne. W zasadzie jest to tylko parę składników, ale za to jakich? Na przykład mizuamy. Czyli generalnie jest syrop cukrowy. Widzicie, on jest taki bardzo gęsty. Nigdy się nie psuje. I tutaj trzeba go wymieszać z wodą, prawie pół na pół. Potem mamy cukier. Zwykły cukier, tylko że ten tutaj, zwykły cukier jest i tak bardzo drobny. U nas jest właściwie normalny cukier, to jest granulowany, a tutaj taki normalny cukier to jest taki bardzo drobny. Potem mąka. Czy tutaj w oryginalnym przepisie tu mam kanbaiko, czyli taka specjalna mąka ryżowa. Ja będę używać takiej mochitoriko, czyli generalnie to jest też mąka ryżowa, taka bardzo drobna. Nie wiem, czy widać. Bardzo drobna. I ona się też będzie tak trochę kleić. I razem z tym mizuamy, czyli z tym syropem, ma to nam za zadanie związać te rakugan, żeby się nie rozpadały. Mamy bardzo specjalistyczny cukier, który się używa właśnie najczęściej w produkcji takich japońskich słodyczy. I to jest wasambon. Jest mega drogi. Taka paczuszka 90 gramów kosztuje jakieś chyba z 500 jenów, czyli powiedzmy więcej niż 15 zł za 90 gramów czegoś takiego. On jest bardzo drobny. Wasambon właściwie produkuje się tylko
na Shikoku, czyli na tej najmniejszej z tych główniejszych wysp japońskich. I on nam też da taką fakturę, on nam też da kolor, dzięki któremu będziemy mogli użyć też barwników. Oczywiście można zrobić sobie białe Rakugan, ale ja będę używać trochę czerwonego, niebieskiego i zielonego, raczej w takich bardziej pastelowych odcieniach. I do tego będziemy jeszcze potrzebować różnych miseczek, garnka do mizuanej wody. No i potem się będziemy bawić w wyklejanie tej foremki. Musimy mieć 110 gramów mizuamy. On się mega ciągnie. Dobra. I do tego 100 ml wody. Dobra, chwilę mi to tylko zabrało. I już syrop cukrowy jest rozpuszczony razem z cukrem. Będzie tego około pewnie 200 ml. Oczywiście ja nie potrzebuję aż tyle. Teraz, tylko że ja zamierzam zrobić 4 rodzaje, czyli biały, różowy, powiedzmy, niebieski, zielony. Mam 4 miski, wszystkie z innej parafii, albowiem nie posiadam aż tylu takich samych, no, ale nieważne. W każdym razie teraz mogę to wszystko sobie rozdzielić. I żeby mi to wyszło dobrze, dam po 5 ml. Dobra, więc teraz się zabieram za kolor. Ok. Do tego będziemy dodawać zielony. Pięknie. Ok. Teraz muszę dać zwykły cukier. 10 gramów zwykłego cukru. Dobra, użyję łyżeczki. Ten cukier wygląda tak. Zwykły cukier. Możecie sobie wyobrazić, jakie to jest słodkie. Do syropu cukrowego dodajemy cukier. I mieszam. Dobra, teraz dodajemy mąkę. 10 gramów. I ręką to. Trzeba to trochę pościskać. Dobra. Ale to nie koniec tego słodkiego. Teraz dodamy ten specjalny cukier, czyli wasambon.
On pachnie zupełnie jak brązowy cukier po prostu. To 20 gram. I znowu mieszamy. To ostatecznie będzie takie raczej spruszkowane. Ale to nic nie szkodzi, jak to potem ubijemy w tej formie, to się wszystko tak do siebie przytuli. Jeśli jeszcze są jakieś ewentualne grudki, właśnie to trzeba rozrobić. Okay. Zaraz będziemy wkładać. Dobra, i teraz już mamy wszystkie 4 rodzaje. Czyli naturalny, biały, bez dodatków, zielony, czerwony i ten miał być niebieski, ale chyba nie wyszedł. No bo to mamy 2 odcienie zieleni w takim razie. Teraz będziemy się w końcu brać do formowania. Dobra, no tu mamy właśnie foremkę. Trzymamy, żeby była szczelna i zabieramy się za... Dobra. Różowy. I po prostu daję do foremki. Tak ogólnie dość sporo tego wchodzi. A niby się tak nie wydawało. Więc z takiej jednej porcyjki, którą ja tu mam, wychodzi może tak z 9-10 kawałeczków. Kluczem do sukcesu jest właśnie ugniatanie tego, ubijanie tego, ile się tylko da. Ale gorąco. Jakoś się wyżyliśmy na tym, ile mogliśmy. To tu mam narzędzie wielofunkcyjne, czyli zwykła łopatka, żeby tylko usunąć ten nadmiar z góry, która będzie dołem, tak elegancko. Dobra. Trzeba teraz postukać. Zaważ. Zawsze się boję wyciągać. Jest. Jest. Skończone.